jedziemy do Czarnogóry. A ponieważ za chwilę, za mostem nad rzeką Tara, wjedziemy do Czarnogóry i wtedy będzie kilka minut z całkiem fajnymi widokami, to dołożę teraz opisy związane z przekraczaniem granic samochodem i motocyklem do krajów Bośnia i Hercegowina oraz do Czarnogóry przez polskich kierowców. Chociaż Bośnia i Hercegowina nie należy do Unii Europejskiej i strefy Schengen, polscy obywatele mogą tam podróżować na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Pobyt do 90 dni na terenie tych krajów odbywa się bez wizy. Motocykle i samochody mogą od 19 listopada 2020 roku wjeżdżać do Bośni i Hercegowiny z ważną polisą OC zakupioną w którymkolwiek z krajów Unii Europejskiej. A wszystko to dzięki temu, że Komisja Europejska notyfikowała członkostwo Biura Narodowego Bośni i Hercegowiny w porozumieniu wielostronnym. Zniosło to obowiązek zielonych kart dla zmotoryzowanych z innych państw porozumienia, w tym z Polski. Możemy więc wjeżdżać do Bośni i Hercegowiny tylko z polisą OC. No i co? Złota Unia Europejska i jej polityka zagraniczna? Czarnogóra dołączyła do porozumienia wielostronnego 2 sierpnia 2021 roku, więc do Czarnogóry także wjedziemy na naszym OC, bez tej słynnej zielonej karty. Coraz gorsza ta Unia, co nie? Poniżej nas, w oddali, zostawiamy kanion rzeki Piwa i wjeżdżamy krętą drogą z kilkoma punktami widokowymi na ów kanion na płaskowyż zachodniego Durmitoru. W oddali widać już pasmo górskie, lecz nas czeka jeszcze godzinka nieśpiesznej jazdy przez płaskowyż, zanim wjedziemy w właściwe góry Durmitoru.
A skoro wjechaliśmy już w masyw gór Durmitor, to dla zainteresowanych masyw powstał, jak większość europejskich masywów, na skutek działań ruchów tektonicznych, lodowców i rzek z tychże lodowców. Nic nadzwyczajnego. Jednak przez Durmitor, przez sam jego środek prowadzi asfaltowa, niezbyt szeroka droga o numerze P14. Jest to obowiązkowa droga do przejechania dla tych, którzy odwiedzą tę część Czarnogóry. Rewelacyjne widoki i bardzo fajne pasmo górskie. Po wyjechaniu z Durmitoru dojechaliśmy do bardzo polecanego miejsca we wszystkich czarnogórskich poradnikach podróżniczych, a mianowicie do mostu Durewicia nad rzeką Tarą. Most łączy dwie dość odległe strony wspaniałego i głębokiego wąwozu nad wspomnianą rzeką, a atrakcją turystyczną, choć naszym zdaniem bardziej sportową atrakcją, Sylwia uderza na trolkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie, dziękujemy. My już czekamy tylko na boom i jedziemy. Urwie, nie urwie. No, co to za Yamaha? Fiotera 1600. FJR, bardzo fajna moc. Ale tylko na trasę, do miasta. Do trasy. Miasto niestety to na pierwszy, drugi bieg nic więcej nie zrobisz. Nie? Kumpel ma FJR właśnie. Ciężki temat. Nawet dwóch już tras ma, bo jeden sobie kupił wcześniej, tak, i drugi teraz też kupił z Niemiec. To jest prawdziwy sport touring, nie? Sport touring. To można zapierdzielać na trasie. Liczne tutaj zjazdy na tyrolkach zawieszonych ponad 50 aż do 80 metrów nad rzeką. To wysokość porównywalna z 3 10-piętrowymi wieżowcami. Tak mniej więcej piętro 30, może 45 nawet. Po tym jak Sylwia i Krzysiu przejechali się tyrolką, ruszyliśmy drogą P4 wzdłuż wąwozu rzeki Tara w górę jej biegu. Dojechaliśmy do wąwozu rzeki Muracza i omijając autostradę wpadliśmy sobie spokojnie w bałkańskim upale do Podgoricy, stolicy Czarnogóry.